Rodzaje konstrukcji dachowej, które możemy zastosować. Dach to bardzo ważny element konstrukcji każdego budynku. Pełni rolę nie tylko ozdobną, ale przede wszystkim zabezpieczającą mieszkańców i użytkowników przed różnymi warunkami pogodowymi. Przedstawiamy konstrukcje dachowe i ich krótką charakterystykę. Dachowe konstrukcje krokwiowe. Najprostszą, ale jednocześnie najmniej stabilną konstrukcją dachową jest więźba krokwiowa. Podstawowe rodzaje takiej konstrukcji dachu to więźba krokwiowo-belkowa. Więźba z krokwiami opartymi na ścianach. W przypadku więźby krokwiowo-belkowej konstrukcja dachu opiera się na parze krokwi z belką stropu drewnianego. Tworzą one wiązar trójelementowy, który opiera się na zewnętrznych ścianach budynku, natomiast belki, które tworzą drewniany strop, bezpośrednio opierają się na murze lub na murłacie. Więźba z krokwiami opartymi na ścianach posiada krokwie, które połączone są w kalenicy oraz oparte na murłatach, natomiast murłaty umocowane są do wieńca. Wiązar w takiej konstrukcji tworzą dwa elementy, a funkcję trzeciego boku trójkąta spełnia strop. Dachowe konstrukcje jętkowe. Najczęściej współcześnie stosowaną konstrukcją dachową jest więźba jętkowa. Jej dużą zaletą jest łatwość wykonania oraz jest tańsza w porównaniu z innymi konstrukcjami dachowymi. Przypomina swoją konstrukcją nieco dach krokwiowy, lecz dodany został poziomy element konstrukcyjny, który w znaczący sposób stabilizuje cały dach, czyli jętka. Jętka jest zwykle umieszczona w połowie krokwi lub wyżej. Najważniejszym jej zadaniem jest połączenie i usztywnienie obydwu krokwi. Można spotkać się z następującymi rodzajami dachów jętkowych. Klasyczna więźba jętkowa, więźba płatwiowo-jętkowa. Klasyczną konstrukcję jętkową stosuje się najczęściej do poddaszy użytkowych. W przypadku takich dachów długość jętki nie przekracza 3,5 metra. Jeśli dach ma mieć niewielki kąt nachylenia, stosuje się dodatkowo murowane ścianki kolankowe, które zapewniają odpowiednią wysokość wnętrza. Więźby płatwiowo-jętkowe zaopatrzone są dodatkowo w płatwię. Tworzą jedną lub dwie ściany stolcowe. Ściany te tworzą ciąg słupów stolcowych, które ustawia się na podwalinie i łączy ze sobą od góry pośrednią płatwią. Taka konstrukcja ma zastosowanie do dachów o większych rozpiętościach. Dachowe konstrukcje płatwiowo-kleszczowe. Kolejnym rodzajem konstrukcji dachowych są więźby płatwiowo-kleszczowe. Mają bardzo szerokie i uniwersalne zastosowanie. Mogą być użyte do budowy dachów zarówno płaskich, jak i stromych, gdzie kąt nachylenia może wynosić od 6 do 70 stopni. Można je stosować również do dachów jednospadowych oraz dwuspadowych, dachów z poddaszem użytkowym, jak i bez niego, oraz do dachów, których rozpiętość sięga nawet do 16 metrów. Wyróżnia się 4 podstawowe podtypy takich konstrukcji. Typowa więźba płatwiowo-kleszczowa, więźba płatwiowo-kleszczowa z drewnianą ścianką kolankową. Dach pulpitowy, płaski dach płatwiowo-kleszczowy. Typowy dach płatwiowo-kleszczowy ma konstrukcję opartą na dwóch rodzajach wiązarów głównych i pośrednich. Ma zastosowanie do budowy dachów o rozpiętościach od 9 do 10 metrów. Więźba płatwiowo-kleszczowa, która posiada drewnianą ścianę kolankową, jest zwykle stosowana do poddaszy użytkowych. Ten rodzaj konstrukcji ma zastosowanie do dachów, których rozpiętość może wynosić od 8 do 9 metrów, a kąt nachylenia od 6 do 18 stopni. Dach pulpitowy to najczęściej dach jednospadowy. Stosowany jest w przypadku przybudówek długich i wąskich budynków. Jego rozpiętość nie przekracza 6 metrów. Dachowe konstrukcje kratowe. Do szkieletowych jednorodzinnych domów drewnianych stosuje się dachowe wiązary kratowe. Coraz częściej stosuje się je także w przypadku domów murowanych. Wiązary kratowe stosowane są do dachów dwuspadowych o niewielkim kącie nachylenia od 14 do 23 stopni z poddaszem nieużytkowym. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga. Do zobaczenia w następnym odcinku.